Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić, na głowie porządek zrobiony, na twarzy nie. I zrobimy to wspólnie, odkrywając ostatnie ustawienie, jeżeli chodzi o Tatarę Muramasa. Tatarę Muramasa, która jest pięciostopniową maszynką regulowaną. Muramasa, która już wita jakiś czas na kanale i Muramasa, która chce, aby albo się wyrównała, albo zdetrenizowała, albo odpowiedziała mi na pytanie, czy jest tak samo skuteczna, idealnie zbalansowana jak Tatara Masamune, którą wcześniej już przegalałem. Masamune, jak dobrze pamiętamy, jeżeli nie w kwestii przypomnienia, miała 0,63 gap i 0,13 ujemną ekspozycję. Muramasa z ustawieniem I1 ma 0,60 gap i 0,17 ujemną ekspozycję, czyli detale troszeczkę inne. Tak naprawdę między 1 a 2 Masamune się wbija w środek. Dla jasności, to nie jest tak też, że jeżeli jedna maszynka ma identyczne parametry, jeżeli chodzi o gap i ekspozycję od drugiej, to znaczy, że są identyczne. Nie. No jest to mimo wszystko głowica innej maszynki. I teraz pytanie, czy te ustawienia troszeczkę spokojniejsze od Masamune dadzą mi tak świetne golenie jak Masamune? Żebyśmy nie mylili pojęć, że to musi absolutnie, któreś ustawienie musi być Masamunką. Nie musi. I chcę się o tym dowiedzieć. Zobaczcie, płytka bazowa już rozciągnięta maksymalnie, zamięty grzebień wysunięty. Czym się będziemy golić? Żyletką, która świetnie się sprawdziła, jeżeli chodzi o ostatnie golenie, Tatara Double Edge Blades, czyli produkowana w Europie, ostra, przyjemnie ostra, nieagresywna, ultra w moim odczuciu żyletka. Blaszka, którą już widzieliśmy w dwóch papierkach, jeden opisany, drugi nieopisany. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam do poprzedniego filmu, tam wszystko już jest też o tej żyletce powiedziane. Drugie golenie, więc damy radę. Wytrzyma, musi wytrzymać. Słuchajcie, ładujemy żyletkę do naszej głowicy. Wszystko idealnie spasowane, idealne wykonanie, wiecie. Tatara robi na mnie wrażenie, czy Masamune, czy Muramasa, po prostu produkcja tego, jakość, spasowanie, a też konstrukcja jest po prostu powalająca i to naprawdę robi robotę. To naprawdę robi robotę i tutaj posiadając taką maszynkę, wybierając sobie ustawienia, jakie lubimy, bo ja cały czas twierdzę, że ma to logiczny sens. Są zwolennicy i przeciwnicy regulowanych maszynek. Ani jednych, ani drugich nie dyskredytuję. Jeden lubi prosto, jasno, konkretnie. Drugi lubi mieć wybór, lubi sobie dobrać. Ja twierdzę, że ma to logiczny sens, żeby wybrać po prostu, jeżeli nie masz zielonego pojęcia, taką agresję i skuteczność i parametry danego ustawienia, które Ci pasują. Mogłoby być trochę tańsze. Ale wracając do tematu, bo dosyć drogi ten wybór, wracając do tematu, moim zdaniem ma to logiczny sens. Owszem, później już podejrzewam, jak wybierzesz sobie ustawienie, które Ci idealnie pasuje, będziesz bazować tylko na jednym i później się będziesz zastanawiać, no dobrze, to po co mi te 5 ustawień, skoro jedno wybrałeś? Ale miałeś taką możliwość, a nie wybrałeś maszynkę, która całkowicie Ci nie pasuje, bo nie trafiłeś i dała zarek i znowu do sklepu po inną. Tu daję tą opcję Muramasa. Acz Masamune idealnie trafili w moje ustawienia. Grzejemy sprzęt i teraz tak. Jeżeli chodzi o to, czym się golimy. Ostatnio, bo wszystkie komentarze czytam pod moimi filmami i za każdy dziękuję, każdy jest dla mnie wartościowy. Ostatnio było takie pytanie od jednego z moich widzów. Moon czy Stirling, jeżeli chodzi o produkty ze Stanów. Wybrałem po prostu odpowiedź wizualną. I wszystko w temacie. Stirling. Czemu?
balans, cena, jakość, preferencje osobiste. Te na końcu są zawsze najbardziej wartościowe. I dlatego, jeżeli dla mnie Stirling, a nie Moon, to nie znaczy, że dla Ciebie Moon, a nie Stirling. Pamiętajmy cały czas, tradycyjne golenie jest subiektywne i każdy z nas ma swoje preferencje. Ale jeżeli już mówimy o Snowym, to właśnie Stirling. Stirling jest dla mnie tym idealnym, zbalansowanym produktem. No po prostu nikt za te pieniążki nie potrafi stworzyć tak idealnie, mówię o amerykańskich produktach, dopasowanym we wszystkich moim zdaniem parametrach kosmetyk do golenia. Standardowo zielone plastikowe opakowanie, piękne drzewko w logo Stirlinga Soap Company. Od 2012 roku małżeństwo Leuven pięknie nam tutaj zasila masą, ale to masą różnych produktów i zapachów. Na dzisiejsze golenie wybrałem, patrząc co jest za oknem, w nocy piękna zima, ale już z ranka deszcz, dramat po prostu. Więc żeby sobie polepszyć, a przy okazji huknąć zapachem i to tak bezdyskusyjnie, biorę Stirlinga. Wtedy wiem, że jesień, wtedy wiem, że to, co mam za oknem, nie jest mi straszne. Hipster, słuchajcie, Hipster to jest zestaw, który dzisiaj będzie przegalany. Kawowa, fajna obwolutka. Nie bez powodu. Po pierwsze, moc zapachu. Po drugie, też sama kwestia hipstera. Zobaczcie, dla tych, którzy mają tak zwane sokole oko, zobaczą, że oprócz tego, że standardowo u Stirlinga, jeżeli nie ma pojedynczych zestawów z grafiką, to jest to klasyk gatunku. Jeżeli chodzi o ich przedstawienie mydła, mamy kratę, flanelkę taką. Co nie zmienia faktu, że nawiązanie jest do hipsterskiego ruchu po prostu, czyli współcześnie też funkcjonującej subkultury, która uwielbia kawę. Zresztą sam opis zapachu to jest kawa, facet w kratę i brodacz. Jaki brodacz, sobie myślę. Coś tutaj nie zagrało. Ale jeżeli chodzi o zapach, zagrało. Jeżeli chodzi o jeszcze ruch hipsterski, ludzie, którzy całkowicie odbijają od mainstreamu, od kultury masowej, która całkowicie narzuca Ci, co masz myśleć, co masz robić, jak masz się ubierać, nawet jak masz się golić. Pasuje? Pasuje. No i ta kawa. Napój bogów. Wiecie. Idealnie nam pasuje. Ten brodacz w ogóle nam nie pasuje, jeżeli chodzi, nie obrażam brodaczy, bo trzeba tu podgalać, niektórzy tu się golą i wszystko gra, ale jeżeli chodzi o kwestię przewagi, skrajnej przewagi, jeżeli chodzi o produkty do golenia i hipsterskie klimaty, to prawie każdy z brodą chodzi. No my się tutaj golimy. Co nie zmienia faktu, że brodacze też muszą się podgalać i może to dla nich, może nie. Wiem, że wśród moich widzów jest dużo brodaczy. Macie swoje mydełko hipsterskie. Słuchajcie, odkręcamy. Jeżeli chodzi o kwestię tego, co tu mamy, 170 ml, 5,8 OZ, Made in USA oczywiście. Oj. Krop miękki, kremowo-żółtawy i mocny, perfumowy, męski, rewelacyjnie męski zapach. Słuchajcie, tu nie ma sentymentów. Tutaj nie ma jakiegoś rozbicia, chociaż wiadomo, nuty serca, głowy, szyi i tak dalej. Ale powiem Wam szczerze, męski, perfumowy, przyjemny, całoroczny, a szczególnie na jesień, na zimę, czy elegancki, bo tutaj też mimo, że hipster, krata, te sprawy, ubiór, jeżeli idziecie gdzieś wieczorem na jakieś fajne spotkanie, na jakieś wyjście, na tak zwane salony, no będzie robotę, będzie robił robotę ten zapach. Uwielbiam go po prostu. A Stirling sam sobie podbija nam to mocno, bezdyskusyjnie, wali po nozdrzach i o to chodzi, bynajmniej w moich preferencjach. Po goleniu nie mogło być inaczej. Zestaw i tu już krata na całej szerokości, ale to po goleniu. Słuchajcie, jeżeli hipster lubi kawę, mimo że kawa to czarna, ale no, ekspres jak i mokka. Coś jakby kawopodobny produkt.
26 mm, pliso podobny, taki syntetyk. Grzejemy, wilgotnie nakręcamy. Wół roboczy, przetłoczone, jedziemy. Ależ tutaj pięknie. Od pierwszego strzału. Jak to mydło dostaje wody, jak Stirlinga zaczynasz wyrabiać, to po prostu wiesz ewidentnie, że masz Stirlinga w miseczce. I właśnie tym chciałem zaakcentować. Jeżeli chcesz dobrze zbalansowane mydło, jeżeli chcesz nie wydawać dużo pieniędzy, jeżeli chcesz mieć bardzo fajne właściwości, jeżeli chcesz mocny i lubisz przede wszystkim mocne, wyraziste, bo nie każdy to lubi dla jasności, zapachy, to Stirling jest dla Ciebie. Tak, mieliśmy na kanale bardzo fajne właściwości, bardziej stonowany zapach, też zaawansowany, też przyjemny. To naprawdę jest bardzo porównywalna półka i tutaj nie będę mówił, że Stirling Moon nie, w żadnym wypadku. Jedno i drugie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale ja zawsze sięgam po Stirlinga, jakoś tak mam. Więc tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, jak czytałem tą definicję hipsterskiego ruchu, mówię, klasa. Kilka rzeczy się tu zgadza. Jaki telewizor, jaka manipulacja płynąca z niego, jakie systemówki w goleniu, bo co, bo mainstream każe, bo reklama każe, bo w sklepach do kupienia. My się tu na tym kanale nie dobijamy do takich stwierdzeń, że plastik musi, bo to nowoczesne, bo tradycyjne golenie to dziaderstwo, to boomerstwo. Dla młodych nie. To jest jak u hipsterów. Oryginalność, jakość, indywidualność i do znudzenia. Jakość męskiej higieny. A przy okazji może pasja, w zależności jak spróbujesz. Powiem szczerze, ostatnio kolejny komentarz pod wcześniejszy z filmów. Z każdego się bardzo cieszę. Napisał chłopak, że jak postrzegam kwestię Stirling lubi pić. Czemu? Hello. Jak postrzegam kwestię golenia systemowego, elektrycznego? No to co? Odpowiedź jest jasna. Każdy, kto ogląda ten kanał, wie o tym. Plastik, tandeta, tempota, narzucona przez właśnie mainstream. Kropka. Nie dla mnie. Beznadzieja. Jeżeli chodzi o elektryk, tak. Tutaj moja skóra już troszkę lepiej się obchodziła z tym, ale nadal drożyzna. Niestety wykonanie tych głowic tnących coraz gorsze. I kolejna rzecz. Jakże bardzo fenomenalne i odkrywcze stanie 25 minut przed tak zwanym lustrem z burczącym urządzeniem w ręku. Fenomen. No i właśnie po konsultacji, że tak powiem, zapytałem czemu, o co chodzi i szybko wyszło, że używa, i nie będę tutaj antyreklamy robił, bo nie o to mi chodzi, używa pewnych systemówek. Producent bardzo znany i modny ostatnio twierdzi, że czym mały zarost, czy tygodniowy, nie ciągnie, rewelacja, ścina, fenomen. A tu efekt jaki? Użytkownik mi pisze, no dobrze, ale tygodniowy ciągnie i nieprzyjemnie, i niefajnie. To jaka jest recepta? Odpowiedź jest jedna. Tradycyjne golenie. Tutaj nie trzeba nikogo reklamować, że czy dwudniowy, czy jednodniowy, czy tygodniowy zarost. Żyletka da radę. Po prostu ładujesz sprzęt tak zwanym ostrzem jednym. Nie potrzebujesz 3, 7 albo 5, bo ostatnio nawet 7 dają i wszystko bez podrażni, wszystko rewelacja. I powiem szczerze, że zrobi to po prostu robotę. I następny golący przekonany do tradycyjnego golenia. I to mi się podoba. Bardziej niż bardzo. Słuchajcie. To mi się bardzo podoba. Przy okazji zapraszam do tak zwanego konkursu kolejnego, słów kilka, kolejna edycja. Tutaj już teraz będzie można wygrać absolutnie cały zestaw, żeby zacząć tradycyjne golenie z firmy Menrock. Wydaje mi się, że ciekawa pozycja, jeżeli chodzi o kwestię rozpoczęcia, a później to już Ty decydujesz. Od Twojej gustej guściki będą się tworzyć i ogólnie rzecz biorąc młodzi adepci. Na początek spokojnie z tą agresją, na początek syntetyk, na początek niedrogo, na początek delikatnie, jeżeli chodzi o kosmetyki, a później sam już Ty
ty indywidualnie zdecydujesz, czy zostajesz na tej agresji, czy chcesz niżej, czy chcesz mocniej, czy chcesz iść w naturalne pędzle, czy syntetyczne, czy chcesz sobie Stirlinga zarzucić, czy chcesz jednak Europę odwiedzać, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie, czy chcesz w Polsce pozostać, bo mamy świetne niektóre produkty. Naprawdę, to już jest indywidualna kwestia. Ale na początek, na spokojnie, bez szaleństwa, balans, ale na pewno nie na zasadzie teorii tłumu, mainstreamu, czyli to, co kultura hipsterska odrzuca. I ja też, notabene. Dobra, słuchajcie. Pomiętoliliśmy i jęzorem, i pędzlem. Ale ja chcę wiedzieć, co z tą tatarą Muramasu. Fajnie sprężysty, dosyć duży. Nie każdemu może się podobać. On już był na kanale, ale to trzymanie szerokie, mocne. Wielokąt, jeżeli chodzi o funkcjonalność, świetna sprawa. Jeżeli chodzi o nabicie, bardzo gęsto. Od razu mówię, w zależności kto jakie lubi pędzle. Chińczycy, a dokładnie Yaki, bo tutaj mowa o Yaki, nabijają gęsto pędzle. Naprawdę gęsto. Dlatego jeżeli ktoś lubi rzadsze, to nie dla Was. Jeżeli komuś nie przeszkadza, to właśnie jest dla Was. Ale te syntetyki naprawdę robią robotę, nic im się nie dzieje od tak. To są fajne pędzle. Reszta wedle uznania. A Stirling? Stirling to Stirling, klasa sama dla siebie. Ten akurat syntetyk taki sztywny, naprawdę sztywny. Zapach intensywny, zapach pięknie nam się tu rozchodzi. Po całej łazience, a już na pewno po twarzy. Ale ten właśnie hipster to taki jest. On nie jest spokojny. Żaden Stirling nie jest spokojny, ale jeżeli chodzi o hipsterski, tak, ten komplecik. Jak czujesz w łazience, że genialnie pachniesz i tobie się podoba i wyjdziesz z łazienki i cały dom o tym będzie wiedział. A jak wyjdziesz z domu, wszyscy będą o tym wiedzieć. Po prostu. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. Ustka robimy i golimy się. Ja chcę wiedzieć, co mamy tutaj za odpowiedzi na zadane pytania. Lecimy. Tatara blaszka, czyli żyletka. Tatara Muramasa. Ostatnie odpowiedzi. Ustawienie numer 1 z włosem. Do dzieła. Nie mogło być inaczej. Jak już wiemy, że ustawienie numer 2 zniwelowało nam prawie że do nicości, jeżeli chodzi o czucie żyletki, to tutaj jest jeszcze krok niżej. Ustawienie dla tych, którzy nienawidzą czuć żyletki. Ustawienie dla tych, którzy mają wrażliwą skórę. Ustawienie dla tych, którzy mają bardzo znikomy zarost. Ustawienie dla tych, którzy zaczynają tradycyjne golenie. Różne są zastosowania. Nigdy nie dyskredytujmy, bo znajdzie się ktoś, komu ustawienie czy w Rockwellu 1-2, czy właśnie w Muramasie 1 po prostu będzie pasować. A jeżeli tobie nie pasuje, to jest to nie dla ciebie. Po prostu. Powiem wam szczerze, te żyletki Tatary, no całkiem ciekawe. Niestety cenowo jak to Tatara, ale całkiem ciekawie. Fajne czucie, super ostrość. Nie ma zbędnej agresji w tej żyletce. Jest naprawdę dobrze. No zdziwiłbym się, jeżeli by Tatara zrobiła tak fenomenalną żyletkę, którą notabene na przykład Bercik uwielbia, jak Tiger Platinum. Bardzo bym się zdziwił. Bo przecież żyletką też można charakter maszynki okiełznać dla nowych adeptów. Ostatnio jeden z nowych kolegów właśnie, Rockwell, świetnie, czarny, świetnie, znalazł swoje ustawienie 4, ale coś mu tam nie grało.
i wsadził żyletkę Kai. I co? I zagrało. Czyli ta żyletka Kai swoją agresją po prostu kropkę nad i postawiła. Prowadził dialog I ze mną, i z Japurem. U mnie zaciągnął to, co moim zdaniem jest trafione. U Japura, jeżeli chodzi o jego ulubioną z tych agresywniejszych żyletek Kai właśnie. I co? I zagrało. I chłopiec bardzo zadowolony i twierdzi, że to jest po prostu kompletne jego zdaniem ustawienie. Goli go na taki poziom, jaki lubi. A goli go to po prostu na oliwione szkło. i tyle. Więc pamiętajmy, że żyletką też można, jak już masz ten swój wymarzony sprzęt, jeżeli chodzi o maszynkę, albo maszynkę regulowaną z ustawieniem, żyletką można Uspokajać albo wyostrzać charakter maszynki. Dlatego zawsze twierdzę i twierdzić będę na początek. Kup sobie Wiele producenci, sklepy właśnie nam umożliwiają. producent produkuje po 5-10 żyletek. Sklepy często robią takie wielopaki. Kup sobie kilka takich, zweryfikuj, sprawdź, przetestuj, a zrozumiesz, która żyletka jest dla Ciebie. Po prostu. I tego nikt Ci nie powie. Ani na YouTubie, ani nigdzie. Po prostu musisz to zrozumieć na swojej twarzy. Skóra, zarost, Twoje preferencje Ci odpowiedzą w poprzek. Powiem Wam, czuję, jakbym nie miał żyletki w maszynce. I to tak bardzo bym nie miał. Jakbym mi się golił Samą głowicą. Naprawdę już ta płytka bazowa, która rozjechała się, no uspokoiła nam tą ostrze na skórze. Bardzo uspokoiła. One, te ustawienia są mniejsze niż Masamon. Bardziej łagodne. A jak efekt? już niedługo się dowiemy. Ale daleki jestem od słowa do opowieści nie goli. Goli. Przez zarost znika. Na tym kanale już Było kilka maszynek, które nie golą, a goliły. Więc to jest wszystko po prostu kwestia, czy maszynka dana goli do takiego poziomu, jaki jesteś dla Ciebie satysfakcjonujący, ale to nie znaczy, że nie goli. Zobaczcie, wielodniowy zarost, nawiązując do tego komentarza Właśnie, że kolega opowiada, że systemówką nie jest w stanie bez skrajnie negatywnego odczucia dogolić 5-dniowego, 7-dniowego zarostu, bo po prostu go ciągnie ewidentnie. Maszynka systemowa konstrukcyjnie jest upośledzona, jeżeli chodzi o golenie dłuższego zarostu. No bo tak to wygląda. A tutaj nawet tak delikatne ustawienie jak w Tatarze Muramasa. Nic tu nie ciągnie, nic tu nie ma problemu żadnego. Wszystko gra, wszystko jest tak, jak być powinno. Nawet jeżeli to będzie nie absolutnie perfekcyjne dogolenie, to nie ma tu nieprzyjemności w trakcie golenia. Przewaga nad systemówką. Proste? Proste. No, potrzebna nam jest trzecie przejście. Ewidentnie. Ale stealing wydajny, więc mamy jeszcze spokojnie towaru. Zaraz jeszcze wyciągniemy z pana pędzla co nieco, bo się nawciągał. Niech oddaje. Nie będziemy tyle dobroci niepotrzebnie marnować.
Dla nowych, cyk. Jak Ci zabraknie na ostatnie przejście, to zobacz, ile jeszcze tego jest. Schowane. O. I pasuje robota. Jedyne trzeba zmyć rękę po tym. No bo jednak pionę wyciągnęliśmy na dłoń. Dobra, ostatnie przejście. Szlifujemy. No, tatara. Do dzieła. Stirling nie ułatwia tak łatwemu, tak delikatnemu ustawieniu maszynki. Bo po prostu jest lodowisko. Troszkę poheblujemy. To jest zrozumiałe. No ale chcę dać szansę temu ustawieniu. Chcę, żeby wyciągnąć z tego ile się tylko da. Wiadomo, że to nie jest ustawienie, które naprawdę zapycha niesamowicie. Nie jest to ustawienie, że raz przelecimy i po temacie. To nie R-ka w końcu, nie? Dociskam, bo dociskam. Mam tą możliwość. Jest to naprawdę totalnie bezkolizyjne ustawienie. Na końcu golenia, pozwolicie, ustosunkuję się już do wszystkich ustawień. I powiem Wam, a propos kolejnego odcinka. Geneza się zmieniła. Czemu? Właśnie przez Wasz komentarz. Jeden z komentujących zburzył moją teorię, zarzucił swoją. Mówi będzie mieć określony pojedynek. Bardzo przyjemnie pod nosem. A trzeba się ewidentnie nacheblować. O! Tak właśnie ma być. Pracochłonne ustawienie, tak bym nazwał. Pracochłonne. Tutaj wiecie, polecimy tak, tam już jakiś jeden delikwent przycięty. Coś tam rósł i już nie rośnie. Tatara postanowiła go tutaj spacyfikować. O właśnie. Poślizg, jaki zostawia Stirling, jest moim zdaniem na tyle niesamowicie przyjemny, że można właśnie jeszcze sobie na bieżąco poprawkę bez dokładania mydła zrobić. Finito. Zimna woda spokoju, wyciszenia i jakości po goleniu doda. O co tam, lecimy pierwszy. O ja. To, co Stirling zostawia na twarzy, to jest po prostu poezja. Uwielbiam to. Uwielbiam, słuchajcie. No i finał. Ojej, tafla, po prostu uwielbiam. Efekt finalny przed, w trakcie i po goleniu Stirlinga jest taki, jak właśnie chcę. Tego oczekuję od golenia. Słuchajcie, mikrozdrowaśki, mikroschowaśki, szkło. No tutaj jest w tych moich wnękach i tutaj praktycznie
prawie że gładko, minimalnie jakieś, ale można to stwierdzić, że gładko. Co nie zmienia faktu, że tak. Jeżeli chodzi o kwestię efektu finalnego, tak, bezkolizyjne, zobaczcie. Totalnie bezkolizyjne golenie. Totalnie. Także tutaj pod tym względem ciekawe ustawienie. Trzeba się nachyblować i tu już naprawdę trzeba się nachyblować, żeby osiągnąć finalny efekt. I teraz tak, moim skromnym zdaniem, nie osiągnę tą maszynką jakości Masemlin. Czemu? Bo to, co mówiłem, to jest inna głowica z minimalnie innymi ustawieniami i do moich preferencji dwójka jest najbardziej zbliżona. Prawie że, ale mimo wszystko Masamune to jest Masamune, a Taratara Muramasa to jest Tatara Muramasa. To jest moje zdanie. To są dwie rozbieżne maszynki. Mimo że producent ten sam. I nie patrzmy w tabelę, że jeżeli w tabeli jest odpowiednik, bo ktoś nam powiedział, to na pewno identycznie to goli. Nie. Nie. Są to ultra detale, bo naprawdę jestem bardzo fajnie dogolony. Naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo delikatnie, bardzo dobrze. Ale to są detale, które mówią, że to są kwestie. Po prostu z pewnym doświadczeniem nabierzecie różnicę. Ostatnio rozmawiałem z kolegą z forum właśnie, że przy pewnym poziomie doświadczenia między kilkoma maszynkami to są po prostu ultra detale. I w pewnej wprawnej ręce jesteśmy w stanie doślizgać się, dogolić, dociąć ten zarost na bardzo, bardzo porównywalnym poziomie, ale będziemy je widzieć. I to nie jest tak, że jeżeli dany youtuber mówi, o, to ta jest troszkę lepsza od tamtej, to znaczy, że ta to jest złą. Nie, to jest świetnie wykonana maszynka, przepięknie wizualnie, kwestia gustu, moim zdaniem. Bardzo fajne są te ustawienia. One nie są takie, że po prostu każde tutaj jest problematyczne. Z każdego można coś wyciągnąć. I teraz pytanie dla Ciebie, jakie jest jedno? Jeżeli bym golił długi zarost, chciałbym i oczekiwał w danym dniu od zdecydowanego, skutecznego, ale zdecydowanego agresją golenia, ustawiłbym numer 4. Jeżeli miałbym dzień na spokojne, skuteczne, bezkolizyjne, ale spokojne golenie, wybrałbym, wiecie, chyba 2. Albo 1, albo 2. Z wskazaniem chyba raczej na 2. Więc odpowiedź jest jedna. Nie. Nie, w moich oczach nie doścignęła Masemlin, ale absolutnie dała świetne golenie na bardzo fajnym poziomie. Jest to niesamowity sprzęt, warty swoich pieniędzy moim zdaniem. Osobiście nie chciałbym aż tyle wydawać na maszynkę, ale czy Ty chcesz? To jest pytanie do Ciebie. Wiadomo, że za tak niemałą kwotę ktoś nie daje Ci szajsu, tylko daje Ci bardzo, ale to bardzo dobrą maszynkę, fenomenalnie wykonaną. A reszta jest indywidualną koncepcją. Ja taką widzę, jak Wam mówię. I tyle. Jeżeli chodzi o kwestię po goleniu, oj tak. 2. To ustawienie. Słuchajcie. Hipster, aftershave, klasyka gatunku, setunia z żabki, ale szkło. Czarna zakrętka. Znowu klasyka gatunku. Kryza, która nie wiem czemu mi się troszkę wcisnęła do środka i w tym momencie uważajcie, jeżeli macie taki temat, że koreczek się lekko wsunął, zaczyna mieć tutaj problem, jeżeli chodzi o kwestię dawkowania. W sumie nie wiem czemu, bo nie pchałem paluchów, ale wsunął się. Dziwne. Na bogato i powiem Wam, szaleństwo zapachowe. Moc, z jaką Stirling w hipsterze stworzył aftershave'a, jest niesamowity. Ale przyjemnie, mocno. To jest dokładnie to, co w mydle, ale wyciągnięte na wyżyny skrajności, na potęgę mocy zapachowej. I tak, moim zdaniem, bardzo, bardzo męski, efektowny, elegancki, indywidualny i przyjemny zapach. Bardzo przyjemny.
i jeszcze wiele godzin będzie ze mną. I o to chodzi. Szaruwa za oknem, deszcze, nie straszne, zapach przegoni. Słuchajcie, styling się świetnie sprawdził, naprawdę polecam. Bardzo przyjemny, bardzo męski, o świetnych właściwościach. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, nie będzie zawiedziony, moim zdaniem. Jeżeli wiadomo, zapach kwestia gustu. Ale tu jest dobrze. Tutaj nikt nie zastanowi się, czy to jest męski zapach, czy nie, czy to jest porządny, docierający zapach, czy nie. Po prostu jest. Jeżeli chodzi o Tatarę, podsumowanie mamy za sobą. Jeżeli chcę zdecydowanie 4, jeżeli chcę spokojniej 2, czy doścignęła Masamun? Nie. I dlatego Masamun od jakiegoś czasu jest na mojej liście. Kiedyś pewnie się pojawi. I pewnie kiedyś nawet czarna. Kiedyś. Słuchajcie, czas ją zmierzyć z inną maszynką. Chciałem, szczerze przyznam, bo teraz już ten pomysł upadł. Chciałem ustawienia najbardziej efektywne z łagodnych zestawić z Hensonem, żeby zobaczyć, czy Masamun zdetronizowała Hensona, czy też tak będzie z Muramasu. Byłoby to miarodajne, ale troszkę takie już oklepane. I w ostatnim komentarzu pod ostatnim filmem pewien kolega, pozdrawiam Cię, podrzucił temat, a może by właśnie tą maszynkę, bo mnie dogala i nawet wizualnie i koncepcyjnie powinna być zestawiona z Tatarą Muramasa. A co to za maszynka? Już niedługo, już zrozumiecie, od pierwszej sekundy jak ją zobaczycie, będziecie wiedzieć o co chodzi. Jednym słowem, kolego, mówisz masz, a Was zapraszam już na następne golenie, gdzie będzie pojedynek. A najpierw przedstawienie tej maszynki, bo moim zdaniem warta uwagi, a zaraz później pojedynek. Wam życzę miłego popołudnia, trzymajcie się. Cześć.